Hej, skoro tutaj jesteś, to prawdopodobnie chcesz się czegoś dowiedzieć o różnych rodzajach kostek Rubika. Ja mam ich trochę, więc mogę ci co nieco o nich opowiedzieć, o mojej przygodzie z kostkami Rubika. Jeżeli wystarczająco cię zainteresowałem, to zostań do końca, ale najpierw intro. Cześć, nazywam się Kuba Filipiak i witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Będę tutaj wrzucał materiały dotyczące amatorskiego robienia zdjęć i amatorskiego filmowania. Tak jak poprzedni film, który masz odwołanie w karcie, Arkana Foto Wideo, bo tak nazwałem tą serię. A dzisiaj tym filmem otwieramy nową serię, czyli Nie dla nudy. Też będzie playlista, w których będę Wam opowiadał o moich zainteresowaniach, o moich hobby. I pierwszym właśnie takim tematem, którym dzisiaj poruszę, będą kostki Rubika. Jest też, można też powiedzieć, że jest to spełnienie prośby, którą dostałem w komentarzu od niejakiej Karoliny Pałys. Tutaj macie screena. Jak na sposoby radzenia sobie w kwarantannie, to uważam, że ta zabawka, ta łamigłówka, kostka Rubika jest bardzo dobrym sposobem na radzenie sobie z nudą w kwarantannie, bo zajmuje dużo czasu, jest dosyć wymagająca, zmusza do myślenia i do używania mózgu. To jest też ważne czasem. A gdy już się ktoś wkręci, gdy już się wkręcisz w to, to naprawdę czekają cię długie godziny siedzenia nad tym i bawienia się. Więc nie przedłużając, macie tu jeszcze spis treści. Jeżeli chcecie tylko posłuchać o konkretnym rodzaju kostek, o których będę opowiadał, już naprawdę nie będę przedłużał. I zaczynamy od ciekawostek i wstępu. Spoko, czyli słowem wstępu, taka klasyczna kostka 3x3x3 to była właśnie pierwsza kostka wynaleziona przez Erno Rubika w 1974 roku. 2 lata później opatentowana i skonstruowana w Japonii. Dociera na ręce Erno w takim stanie. On wykonuje kilkanaście, może kilkadziesiąt ruchów, żeby ją pomieszać i zostaje ją w takim stanie. Jedna z 43 trylionów kombinacji, on musi rozwiązać ją. Musi doprowadzić kostkę do stanu ułożonego, do stanu poprzedniego. Takie pierwsze ułożenie zajmuje mu aż miesiąc, a teraz rekord świata w ułożeniu tej kostki na czas jest 3 sekundy 80 setnych bodajże. Są wzory matematyczne pozwalające obliczyć algorytmy, pozwalające stworzyć metodę. Najpopularniejszą metodą jest metoda LBL, a używana na zawodach jest zazwyczaj metoda Friedrich. Każda z tych metod opiera się na algorytmach, czyli na sekwencjach ruchów opisywanych literkami, a w przypadku tej kostki, którą zaraz Wam opowiem, za pomocą liczb. I zapamiętając te sekwencje, czyli te algorytmy, jesteśmy w stanie rozwiązać po prostu łamigłówkę, ułożyć kostkę. Tak jak widzieliście po spisie treści, są rodzaje kostek. Ja mam kostki sześcienne, takie typowe 4, kostkę 2x2, 3x3, tą klasyczną, 4x4 i 5x5. Kostka 2x2 to jest tak naprawdę, można o tym myśleć jako o narożnikach tylko kostki 3x3, bo tak naprawdę to tak działa. I mimo, że może wyglądać jak żart albo jakiś taki zabawka totalna, głupota jakaś, to uwierzcie mi, to jest całkowicie pełnouprawniona, że się tak wyrażę, kostka, która ma swoją kategorię na zawodach speedcubingu, czyli szybkiego układania. Tutaj rekord jest poniżej sekundy, chyba nawet Polak ma rekord dotyczący w szybkości układania kostki 2x2. No jest ta klasyczna kostka 3x3, tutaj już mówiłem we wstępie. Jest kostka 4x4, czyli pokrojone centry i krawędzie kostki 3x3 na pół. I kostka 5x5, którą też mam, gdzie pokrojono centry i krawędzie po prostu na 3. Są jeszcze kostki, które są sześcienne. Mam jeszcze takie 4, które nadal są sześcienne, ale te 3, poza tą te 3, zmieniają kształt podczas mieszania, a ta nie. I tak jeszcze jako sześcienna właśnie, czyli kostka z Cube, która jest dosyć ciekawa, bo o ile tu, w tych klasycznych kostkach sześciennych, to żeby, może tu nie będzie widać, żeby z powrotem
po roku trzeba 4 razy obrócić ścianką, żeby wrócić do stanu podstawowego. A tu trzeba 3 razy obrócić, żeby wrócić do stanu podstawowego. Taka różnica. I te duże kwadraty to nie są centry, tylko to są centry. O, bo pod centrami są śrubki. Nie wiem, czy widać. Śrubki są. To są centry. Ale mówiłem, że ta nie zmienia kształtu, a te zmieniają. I co jest z nimi takiego nietypowego? O tej wam powiem za chwilę. A te są modyfikacjami klasycznej kostki 3×3. To jest kostka Mirror Cube i kostka Fisher Cube. To może najpierw o mirrorze, bo jest to chyba ciekawsze, co? No jest jednokolorowa, nie tak jak tu 6-kolorowa. I każdy klocek ma inny kształt. I to jest właśnie wyznacznikiem, gdzie który klocek będzie. Czyli układając tą kostkę zwracamy uwagę na kształt, a nie na kolor. A kostka Fisher Cube już jest kolorowa, ale no wygląda coś podobnie. Też jest kolorowa, też ma narożniki, krawędzie, ale to, co jest narożnikiem sześcianu, nie zachowuje się tak samo jak tu narożnik sześcianu, bo ten narożnik, ten klocek, to nie jest narożnik na tej kostce, bo narożnikiem na klasycznej 3×3 to odpowiednikiem klocka to jest ten, czyli ten dwukolorowy, a to 3-kolorowe to jest krawędź, bo tu narożniki są 3-kolorowe, krawędzie 2, a tu odwrotnie, narożniki 2, a krawędzie 3. No i mówiłem właśnie wam o tej kostce. Kostka Square One, tak się nazywa. Wygląda ciekawie, zmienia kształt i powstają też niesamowite bryły, bardzo ciekawe. No zresztą sami widzicie. Ale jest coś z nią nietypowego. Bo poza tym, że już mówiłem, różni się notacją, bo tu do typowych wszystkich tak naprawdę kostek sześciennych i innych używamy literek, to tu używamy liczb, bo nie można, tak jak tutaj można ruszać każdymi ściankami. Przednimi, tylnymi, dolnymi i każdą. A tu można ruszać tylko górną, dolną i można tylko między nimi zamieniać bok. Raz. Bo pół ruchu i jesteśmy w potrzasku. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Trzeba dokończyć ruch, żeby dalej móc zamieniać. I też nie zawsze można ruszyć, bo trzeba trzymać linię i na przykład tutaj linii nie ma i już się nie da ruszyć. Ale gdy przekręcimy obok, już się będzie dało. No i poza tymi kostkami zmiennokształtnymi mam jeszcze dwie, które zupełnie nie mają kształtu sześcianu. Jest piramidka, czyli Pyraminx i kostka taka 12-ścienna z 5 kątami foremnymi Megaminx. I o ile Pyraminx jest dosyć łatwą kostką, powiedziałbym, że poziom trudności jest nawet niższy niż kostki 2×2, bo metodę do 2×2 musiałem sprawdzić na internecie, a do tej znalazłem sam, bez żadnego sprawdzania, to tu jesteście w stanie sami wymyślić metodę, ale tą jesteście w stanie ułożyć, potrafiąc ułożyć kostkę 3×3, bo jest bardzo niewiele algorytmów, których trzeba się nauczyć, które są nowe, a te, które pojawiają się i są zazwyczaj 2-3 ruchy, to można samemu, nawet nie trzeba pamiętać, można samemu wymyśleć. Czyli podsumowując cały taki wykład niemalże o kostkach, no uważam, że jest to dosyć ciekawy pomysł teraz na zabicie nudy, gdy siedzimy w domu, bo jest czasochłonne, wymaga myślenia i zapamiętywania, więc ćwiczymy mózg, żeby nie tracić jakiejś zdolności kreatywnego myślenia albo po prostu sprawności umysłu. No i właśnie, jeżeli byście na przykład chcieli tutorial, jak ułożyć taką klasyczną kostkę, to możecie napisać w komentarzu albo napisać do mnie przez Instagrama. W opisie do filmu macie też nazwę użytkownika. Na tamto konto wrzucam zdjęcia, takie pseudoartystyczne, powiedzmy.
Jeżeli Ci się podobało, to możesz dać subskrypcję, zostawić dzwoneczka i dać lajka, bo to bardzo motywuje. Wszystkie komentarze czytam, więc jeżeli byście mieli jakieś, nie wiem, uwagi, propozycje, to piszcie tam. No co, chyba tyle. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia.